Zielony, a w zasadzie czerwony ład. To jest fundament życia na naszej planecie. Że tu nie ma być paniki, tylko mamy się zastanowić, co my możemy robić. Myśmy nigdy nikogo nie kolonizowali. W Europie mamy tsunami. Mapowanie oznacza, że będziemy śledzeni 50 lat. Zajęło im nienarodzone dziecko i z pasożytem. Musimy się odważyć, umrzeć dla starego świata. Bo nasze rośliny wydalą za dużo dwutlenku węgla i załatwią. Ale ceną będzie wolność. To jest 9-krotnie droższy dług. To oznacza, że będzie głód, nędza, strach sprawia, że stajemy się po raz kolejny niewolnikami. Partnerem kanału jest Metamorfoza Finansowa. Dołącz do bezpłatnej platformy i odkryj swoje finanse na nowo. Przed Państwem, proszę Państwa, Katarzyna Szewczyk. Wielkie brawa. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Dużo przyjemności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny, po raz drugi mogę tutaj przed Wami wystąpić. I żeby trochę się odstresować, to zadam Wam takie pytanie. Brawa dla Was, że tu jesteście. Pytanie z dziedziny lepidopterologii. Przed wykładem sprawdziłam, że to jest nauka o motylach. Więc to moje pytanie brzmi: co wspólnego z chciwością ma motyl? No jak to? Motyle, a jeszcze mu mało. Dobrze, że się śmiejecie, bo to jest ostatnia śmieszna rzecz na tym wykładzie. Boże, to ja. Dobrze. Efekt motyla, moi drodzy, to jest pojęcie zaczerpnięte z teorii chaosu, które pewnie znacie, często tak mówimy. To jest takie zjawisko, kiedy niewielka zmiana warunków początkowych, taka jak trzepot skrzydeł motyla, powoduje ogromne zmiany w przyszłości. I dzisiaj chciałam razem z Wami przyjrzeć się tym motylom, które gdzieś kiedyś w przeszłości zatrzepotały skrzydłami. I chcę, żebyśmy się przyjrzeli, jakie efekty dzisiaj odniosły te ruchy skrzydeł motylich, ale także popatrzmy na te motyle, które właśnie przyleciały, które zaczynają ten ruch skrzydeł motylich. I wiecie, mówi się, że kiedy w Ameryce motyl porusza skrzydłami, to w Europie mamy tsunami. No i muszę Wam powiedzieć, że w ekonomii to się doskonale sprawdza. O, wylądował pierwszy motyl. Ten motyl zatrzepotał skrzydłami pewnego letniego, sierpniowego dnia roku 1971. Wtedy w dramatycznym przemówieniu ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon zwrócił się do swojego narodu, ale zwrócił się też do całego świata, ogłaszając, że od tego momentu zrywa parytet dolara do złota. I tym samym zerwał ostatnie porozumienie z Bretton Woods. To porozumienie mówiło o tym, że wszystkie waluty na świecie wymienialne są na dolara, a dolar jest wymienialny na złoto. I był to taki system quasi złotego pieniądza, bo oznaczało to tyle, że wszystkie państwa, które mają w rezerwach walutowych dolary, mogły w każdej chwili na żądanie po określonym kursie zażądać wymiany na złoto. Po co ja Wam to mówię? Nie po to, żebyśmy się teraz uczyli tylko i wyłącznie historii, chociaż ona jest naprawdę ważna, ale po to, żebyśmy szukali analogii do dnia dzisiejszego. Otóż, dlaczego to zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych? I tutaj słuchajcie uważnie i porównujcie to do dzisiejszych czasów. Wówczas Stany Zjednoczone uwikłane były w wojnę w Wietnamie. Więc co było potrzebne? Potrzebne były ogromne nakłady finansowe na zbrojenia. Zatem zobaczcie, jak to wygląda dzisiaj. Pojawił się też wielki program Wielkie Społeczeństwo, który wymagał wielkich nakładów finansowych, więc pojawił się ogromny deficyt. A złoto stanowi naturalną kotwicę, która nie pozwalała na ogromny dodruk waluty i na spekulacje
walutowe. Jaki mamy obraz zerwania tego połączenia? Otóż żadna waluta na świecie dzisiaj nie jest powiązana z żadną realną wartością. Nie tylko ze złotem, ze srebrem, z ropą. I mało tego, jest to jeden z zapisów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jeżeli chcecie być członkami jako kraj tej instytucji, nie wolno wam posiadać waluty powiązanej z jakąkolwiek realną wartością. A zatem zaczęły obowiązywać waluty fiat, waluty fiducjarne. Fides od wiary w emitenta. I też dla jasności, żebyście wiedzieli, czym jest też hiperinflacja, bo to jest tutaj w tym punkcie dość ważne. Mówi się, że to jest taki bardzo duży, dwucyfrowy wzrost cen, ale nikt nie mówi o przyczynie. A przyczyną hiperinflacji jest przede wszystkim właśnie brak zaufania do emitenta. Dalsze konsekwencje, no oczywiście środki płatnicze, przez to, że nie miały swojej kotwicy, mogły być dodrukowywane w dowolnej ilości mocą decyzji politycznych. Jakie mamy tego konsekwencje? No sami odczuwacie je w swoich kieszeniach, bo nadmierny dodruk, nadmierna ilość pieniądza w obiegu oznacza jedno – inflację. A prawdę mówiąc, podatek inflacyjny nałożony na każdego z nas, który sprawia, że jesteśmy coraz biedniejsi, nasze oszczędności topnieją, nasze pensje starczają na coraz mniej towarów i usług. Cześć, tu Grzegorz Kusz. Czy masz już moją książkę? Momenty to autentyczny zapis życiowych momentów, którymi chcę się z Tobą podzielić. Nie poradnik czy instrukcja do idealnego życia, ale intymna podróż przez moje doświadczenia, myśli i przeżycia, które ukształtowały mnie jako człowieka. Link do książki znajdziesz w opisie pod filmem. Jest to oczywiście z wielką korzyścią dla elit politycznych, które mogą dzięki temu dodrukować każdą obietnicę i zasypać każdy problem. No i oczywiście mamy kursy walutowe, które zaczęły się gwałtownie ruszać i powstały instrumenty pochodne, tak zwane derywaty. Dzisiaj nie będziemy o tym dużo rozważać, ale wyobraźcie sobie, że to są takie wielkie dmuchańce. I kiedy przebije się szpilką takiego dmuchańca, pozostaje nic. I te derywaty dzisiaj są wyceniane, uwaga, na 7-krotność światowego PKB. Słuchajcie, to jest zrzut ekranu, a ja wam polecam, żebyście sami zerknęli w swoich telefonach na tą stronę usdebtclock.org. Tutaj jest to zrzut ekranu, więc te cyferki się nie ruszają, ale jeżeli sobie zajrzycie na tą stronę, tam wszystko się mieli. Ja pokazuję tutaj Stany Zjednoczone, ale no nie bez powodu. Sama wam na początku powiedziałam, że ten ruch skrzydeł motyla w Stanach Zjednoczonych powoduje u nas tsunami. Więc zobaczmy właśnie chociażby z tego powodu, jak wygląda kondycja finansowa Stanów Zjednoczonych. A drugi powód jest taki, że nie ma takiej niegodziwości, której nie zrobi upadające państwo, w szczególności hegemon. A zatem spójrzcie, dług rządowy Stanów Zjednoczonych wynosi na moment, kiedy zrobiłam tego print screena, ponad 34 biliony dolarów. Chciałam, żebyście zrozumieli liczbę 34 biliony. Bilion to jest 10 do 12. Czyli mamy 34 i 12 zer. Oczywiście liczba bezwzględna niewiele nam mówi. No więc zastanówmy się, jak ona wygląda w wartościach względnych, czyli porównajmy do czegoś. Mamy tam taką informację, że w roku 80, czyli 9 lat po tym, jak został zerwany parytet dolara do złota, dług rządowy, amerykański do PKB wynosił 34,5%. Dzisiaj wynosi 122,2%. Co to nam mówi ta liczba? Ona nam mówi, że Amerykanie, jeżeli nie wydaliby ani $1 na edukację, na drogi, na szpitale i całe PKB swoje krajowe kumulowali przez 15 miesięcy, a następnie przekazali je na spłatę tego zobowiązania, wówczas dopiero spłaciliby dług rządowy pod warunkiem, że ten dług nie wzrósłby ani o $1. I teraz ważna informacja dla nas również. Ameryka dzisiaj stoi w obliczu w tym roku rolowania $10 bilionów długu. Co to znaczy? Że
wydrukowali, wyemitowali obligacje warte $10 bilionów przy odsetkach 0,5% i teraz przypada termin wymagalności. Muszą je spłacić. Czy mają na to pieniądze przy tych długach? Nie. Co zrobią? Stworzą nowe obligacje i wykupią te stare. Tylko jest jeden mały, drobny problem. A mianowicie taki, że stopy procentowe z 0,5 wzrosły do 4,5%. Wiecie, co to znaczy? To jest 9-krotnie droższy dług. To jest tak, jakbyśmy tutaj, ktoś z nas miał kartę kredytową i powiedzmy, że ma tam 100 000 długu i ma 5% odsetki od tej karty. No i bank mówi, halo, Kasia, jutro spłacasz. No nie mam, ale bank jest bardzo pomocny. Pani Kasiu, my pani udzielimy nowej karty kredytowej. Pani wszystko sobie spłaci, tylko że ta karta będzie 9 razy bardziej oprocentowana, wyżej, czyli 5 razy 9, 45%. To powiedzcie, czy ja spłaciłam ten dług, czy ja się jeszcze bardziej pogrążyłam? Czyli 10 bilionów długu do spłaty w tym roku, a w przyszłym 25 bilionów. To także nie koniec. Dlatego, że ja wam powiedziałam tylko o długu rządowym. Jest tu taka cyferka w tej czerwonej części, która mówi o totalnym długu Stanów Zjednoczonych, czyli długu rządowym, długu stanowym, prywatnym, czyli gospodarstw i biznesu. I ten dług wynosi 98 bilionów dolarów. To znowu w przeliczeniu na PKB, tego tam nie ma, to jest 3,5 roku przeznaczania wszystkiego, co Ameryka zarabia, żeby ten dług spłacić. Więc moje pytanie brzmi, czy te długi są spłacalne? Nie. I zobaczcie, efekt motyla. Niewielka decyzja, jaka zapadła w 1971 roku, na pozór niewielka, tak? Doprowadziła do sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Cały świat się w niej znajduje. Jesteśmy w stanie krytycznego zadłużenia świata i jesteśmy w kryzysie nadmiernego zadłużenia. I co to oznacza? Oznacza to, że niebawem ktoś w tym systemie naciśnie te 3 guziki. Alt, Control, Delete, czyli reset. A co po resecie? Pieniądz cyfrowy, CBDC, Central Bank Digital Currency, pieniądz cyfrowy banku centralnego. Dzisiaj, kiedy macie swoje pieniądze w portfelu, na kontach, czy jest to gotówka, czy jest to zapis na koncie, wasze pieniądze służą wam po pierwsze do dokonywania transakcji, wymiany, tak? Możecie coś kupić, możecie coś sprzedać. Służą nam do wyceny, czyli dzięki temu wiemy, ile co kosztuje. I służą nam do tezauryzacji, czyli mówiąc po naszemu, służą nam do gromadzenia oszczędności. No to ja was zapewniam, że w systemie pieniądza cyfrowego część z tych funkcji w ogóle nie działa, zostanie wyłączona. I pierwszą, która będzie wyłączona, będzie możliwość tezauryzacji, czyli budowania przez nas wszystkich majątku. Dlatego, że ten pieniądz ma być terminowy. Więc jak chcesz zbudować majątek? System wymiany. Słuchajcie, pieniądz cyfrowy, funkcja wymiany będzie drugorzędna. On temu nie służy. To jest narzędzie kontroli. Ten pieniądz ma formę, można powiedzieć, jak algorytmu, programu komputerowego. Zapewne nieraz korzystaliście gdzieś tam z formuł Excela, tak? Takich warunkowych. Jeżeli zostanie spełniony warunek X, to wynik jest Y. Ale jeżeli warunek X nie zostanie spełniony, to wynik wynosi 0. W związku z czym w takim pieniądzu da się kodować to, co możecie kupić, gdzie, kiedy, ile. I to nie są mrzonki i wymysły moje. W styczniu tego roku w Davos spotkali się wielcy myśliciele tego świata, żeby nam pomóc, żeby nam się żyło lepiej. W związku z czym tam już zdecydowali, Bank Światowy tam również obradował, że pieniądz, który posiadamy, ma nas mapować. Ta nowomowa jest naprawdę wspaniała. Mapowanie oznacza, że będziemy śledzeni przy pomocy pieniądza cyfrowego. To oznacza dla mnie jedno, że nie tylko, że to nie będzie miało postaci fizycznej, tak jak dzisiaj możemy operować gotówką, ale będzie to zintegrowane z nami, co oznacza, że w pierwszym etapie prawdopodobnie ten pieniądz będzie na naszych mobilnych urządzeniach, telefonach komórkowych, może zegarkach. Ale docelowo, co jest wielkim prawdopodobieństwem, zostanie zintegrowany z nami w 100%.
Bo będzie to albo pomiar biometryczny, więc nie zostawisz swojej ręki, nogi, oka gdzieś tam, albo będzie to forma jakiejś nanotechnologii, która nie będzie, brońcie Boże, chipem RFID, który sobie sami wydłubiemy, tylko będzie to forma taka, która się rozmieszcza w naszym ciele tak, że nie będziemy w stanie niczego kupić i niczego sprzedać, nie posiadając tego znamiona. Moi drodzy, przepraszam, a tu coś się zmienia, tam nie. Więc wprost mówiąc, jest to narzędzie kontroli, jest to narzędzie manipulacji i dzisiaj nie ma na to czasu, ale ja was serdecznie zachęcam do tego, żebyście się zainteresowali tym, czym są inkluzywne wskaźniki, między innymi ESG, przepraszam. I na jednym z wywiadów o tym mówię. To jest bardzo ważne, bo to właśnie pieniądz cyfrowy poprzez te wskaźniki inkluzywności sprawi, że będziemy zniewoleni. I zobaczcie, jak niewielka zmiana w przeszłości doprowadziła do tej sytuacji. Kolejny motyl. Ten motyl, długo się zastanawiałam, w którym miejscu go zobaczyć w przestrzeni czasowej. I stwierdziłam, że po raz pierwszy pojawił się w 1968 roku. W 1968 roku to jest data, w której został założony Klub Rzymski. Amerykański think tank, który zajmuje się takimi dzisiaj, jakby to powiedzieć, znanymi nam tematami, jak zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne, zdrowie światowe społeczeństwa, geopolityka i tak dalej. Ale kiedy on zamachał skrzydłami? On zamachał skrzydłami wtedy, kiedy Klub Rzymski wydał raport Granice wzrostu. I ten raport, prawdopodobnie granice wzrostu, ostatnio gdzieś tam obił się wam o uszy. Dlatego, że na forum Unii Europejskiej pani Ursula von der Leyen bardzo często się na niego powołuje. To jest raport, który powstał, jeszcze raz powtórzę, w 1972 roku i oparty jest o filozofię maltuzjańską XVIII-wieczną, która mówi, że przyrost ludności na naszej planecie jest geometryczny, a zdolności wytwórcze żywności są zaledwie arytmetyczne. Więc jak te dwie krzywe się rozchodzą, to oznacza, że będzie głód, nędza i niepokoje społeczne. Tylko mała taka drobna różnica, że to jest XVIII-wieczna filozofia. I co jeszcze się znajduje na łamach tego raportu? Oczywiście to co? To, co dzisiaj wszyscy znamy. Kryzys klimatyczny. Czy tam są podane rozwiązania, jak z tego wszystkiego wyjść? Znaczy, jak oni chcą nas z tego wyplątać? Oczywiście. Nie zgadniecie. A zatem pierwszym rozwiązaniem jest likwidacja państw narodowych na rzecz jednego wspólnego rządu światowego, którego zalążkiem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ. Zapisane w 1972 roku dla jasności. Drugi punkt. Zniesienie wzrostu gospodarczego, wyzerowanie. Zielony skurcz nam proponują. Czyli likwidacja kapitalizmu, wszystkiego tego, w czym funkcjonujemy. Powrót do wielkiej komuny. Punkt kolejny. Pełna kontrola nad całą planetą, nad zasobami naturalnymi, nad wszystkimi złożami, nad rolnictwem. I uwaga, punkt ostatni. Pełna, ścisła kontrola nad liczebnością populacji ludzi na Ziemi. Wszystko to przeczytacie w raporcie Klubu Rzymskiego i dalszych pismach, które z tego tytułu wypłynęły. Karta Ziemi, Agenda 21, Agenda 2030. Jak zapoznacie się z tymi dokumentami, nic was nie zaskoczy. No dobrze, no to w takim razie jak to jest z tym, że zmienia się klimat na naszej planecie? Bo przecież mówią nam o tym wszyscy naukowcy, specjaliści. No, moi drodzy, w moim przekonaniu jest to, no powiedziałam, takie działanie iście ze starożytnego Egiptu. Starożytni kapłani egipscy
byli świetnymi astronomami, w związku z czym doskonale wiedzieli, kiedy będzie zaćmienie słońca. No i ludowi, żeby nie powiedzieć ciemnemu ludowi, wmawiali, że jeżeli nie złożą ofiar bogom, czytaj faraonowi i kapłanom, to nastąpi wielka ciemność. Tylko że, moi drodzy, z kapłanami czy bez kapłanów zaćmienie słońca było i będzie. Bo to jest po prostu naturalny układ trzech ciał niebieskich na linii węzłów księżycowych. No i teraz jak to się ma do dzisiejszej sytuacji, do tych zmian klimatycznych? No otóż, moi drodzy, to też jest zjawisko naturalne. Wyobraźcie sobie, że wpływ na to ma cykl słoneczny, w którego jesteśmy maksimum, precesja, czyli nachylenie osi Ziemi i sam ruch galaktyki całej naszej drogi mlecznej. No ale cóż, no my jesteśmy przecież winni temu. Może taka moc sprawcza, może tak na to powinniśmy spoglądać, słuchajcie. No ale co dalej? Owszem, i tutaj należy pamiętać o tym, że ludzkość, ludzie zmieniamy pogodę, ale nie zmieniamy klimatu. I robimy to dość skutecznie już od dziesięcioleci. Bo znacie przecież temat rozpylania tlenków srebra czy tlenków jodu w stratosferze po to, aby doprowadzać do kondensacji chmur i wywoływać deszcze albo wywoływać suszę. Tak się robiło przed wieloma olimpiadami. A dzisiaj zobaczcie, jak wygląda pogoda w Dubaju. Kto sieje chmury, ten zbiera tornado. Zmieniamy także oczywiście jonosferę. Dzisiaj jesteśmy tak rozwinięci cywilizacyjnie, że potrafimy to zrobić. I kiedy się zastanawiacie, czy to jest możliwe, to spójrzcie na te rejony świata, w których w nienaturalny sposób pojawiła się zorza polarna. Być może jest tu ktoś, kto miał okazję ją oglądać w Polsce. A zatem jak to się wszystko zaczęło, moi drodzy? Pierwszy raz teza o tym, że dwutlenek węgla antropogenicznego pochodzenia powoduje zmiany klimatu, jego ocieplenie, pojawiła się w XIX wieku. I tą tezę wygłosił Arrhenius Svante, to był taki fizyk i chemik szwedzki, ale to, co chcę dobitnie podkreślić, wiecie, co on mówił na ten temat? Że to jest błogosławieństwo. Dlaczego? Dlatego, że wzrost ilości dwutlenku węgla powoduje lepszy rozwój roślin, więc lepsze plony. I przez całe dekady naukowcy w ogóle nie podejmowali tego tematu. No, wiecie, mieli lepsze rzeczy do roboty. To powiedzcie, jak to się mogło stać, że nagle ten temat stał się tak medialny? Otóż wyobraźcie sobie, że pewna bardzo wpływowa i zamożna rodzina baronów naftowych uznała, że poniesie wszelkie koszty, zbuduje wszelkie kontakty, wpłynie na edukację i naukowców, aby za wszelką cenę ten temat wprowadzić na salony polityczne. 50 lat zajęło im wprowadzanie tego na salony. Udało im się pozyskać bardzo wpływowych ludzi, w tym Henry'ego Kissingera, księcia Karola, księcia Bernarda, i wielu naukowców. Nie żałowali i nie żałują pieniędzy na to, aby tworzyć badania, które mają, podkreślam, za wszelką cenę udowodnić, że dwutlenek węgla antropogenicznego pochodzenia jest przyczyną zmian klimatycznych. Jak tego dokonali? To jest oczywiście rodzina Rockefellerów. Ale nie tylko oni. Polecam wam serdecznie książkę pod tytułem Rockefeller – Totalna kontrola. Tutaj na tej planszy myślę, że jest może 1/10, może mniej, wszystkich think tanków, organizacji międzynarodowych, szkół wyższych, laboratoriów, które miały zająć się tym tematem i są stworzone i jakże finansowane przez rodzinę Rockefellerów. Moi drodzy, tutaj też są wymienione oprócz UNESCO, ONZ-u,
Banku Światowego, Światowego Forum Ekonomicznego i Grupy Bilderberg wymieniłam tylko część instytucji, które mają się zająć i zajmują się badaniami zmian klimatu. To najwięksi grantobiorcy Fundacji Braci Rockefellerów. Nie odpowiem na to pytanie, zostawię je otwarte. Jak sądzicie, czy takie badania są obiektywne i wiarygodne? A zatem spójrzcie, trik egipskich kapłanów ponownie się udał. Cywilizacyjnie i mentalnie zatoczyliśmy koło. Strach sprawia, że stajemy się po raz kolejny niewolnikami. A niewielka grupa technokratów i bankierów zmierza do jednego celu. Do przejęcia władzy nad wszystkimi zasobami, co widzicie na własnych oczach. Tak wygląda zielony, a w zasadzie czerwony ład. Jest to nic innego jak działania wymierzone w człowieka, w dobrobyt i wzrost gospodarczy. Wymierzone w naszą własność. Co ciekawe, to właśnie Europa, która emituje 8% dwutlenku węgla, postanowiła, że pierwsza zgłosi się do tego eksperymentu i doprowadzi do zeroemisyjności i zerowego wzrostu gospodarczego. No oczywiście nie muszę wam wiele tu tłumaczyć, tak, bo doskonale znacie i w tym środowisku żyjecie. Mamy tutaj zielone certyfikaty, czyli nic innego jak zbieranie przez kolejną rodzinę, tym razem Rothschildów, pieniędzy na to, aby finansować degradację nas moralną i mentalną i finansową. Więc temu tak naprawdę służą zielone certyfikaty. Oczywiście w konsekwencji Europa staje się ekonomicznym wrakiem. Nie jest w żaden sposób konkurencyjna wobec innych regionów świata, jak Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, które nie mają ani takich certyfikatów, ani nie mają przepisu, który mówi, że za najbliższe 20 lat wszystkie kopalnie mają zostać zamknięte. Co więcej, wyższy etap tych zielonych certyfikatów właśnie przed nami. Będą dotyczyły transportu i będą dotyczyły naszego budownictwa. Jeżeli chodzi o transport, to ETS-2 oznacza, że będą nowe podatki i nowa konieczność wykupu zielonych certyfikatów, na przykład przez dystrybutorów gazu, składy węgla i, uwaga, stacje benzynowe. Jakieś 2 dni temu Unia Europejska zdiagnozowała, że wprowadzi Euro 7 do produkcji samochodów, żeby były bardziej eko. Co oznacza, że każdy diesel i każda benzyna, jeżeli chodzi o pojazdy, będzie kosztowała o kilkadziesiąt złotych więcej. I to nie chodzi o to, jak myślicie, że mamy jeździć elektrykami. Tu chodzi o to, że mamy się w ogóle nie przemieszczać. Pełna kontrola mobilności przemieszczania się ludzi. W karcie ziemi znajdziecie zapis, że ludzie mają zostać stłoczeni w miastach, mają się wyprowadzić ze wsi. Dlaczego teraz się dzieje tak, jak się dzieje z rolnikami? Dlatego, że ich ziemia ma zostać przez nich porzucona, sprzedana albo oddana za bezcen. I tak jak dzieje się to na Ukrainie, wielkie agroholdingi zaczną własną produkcję. A my będziemy tylko jeść i pić, jak nam zagrają, zgodnie z dyrektywą Fit for 55, tak? W której mamy zapis, ile mięsa, ile nabiału możemy jeść, ile ubrań w ciągu roku możemy nabyć. Jeżeli chodzi o certyfikaty do budynków, tak, to dzisiaj to wygląda tak łagodnie, na pozór, tak, jak chcesz wynająć czy sprzedać budynek, musisz mieć ten zielony certyfikat, tak? Nie wiem, tam 500, 1000 zł to kosztuje, pewnie nie jeden machnie ręką. Ale to jest tylko preludium, przygotowanie, taki kroczek za kroczkiem, taka metoda Kaizen, tylko nie w tą stronę. We Francji już wprowadzają taki zapis, że jeżeli budynek nie jest na odpowiednim poziomie termomodernizacji, a taka modernizacja na marginesie dzisiaj kosztuje gdzieś w granicach 150 do 200 tysięcy, a pewnie w dobie, kiedy wszyscy będą musieli ją zrobić, będzie droższa, taki budynek nie może być wynajmowany. I to nazywa się tak naprawdę wywłaszczenie. Bo już teraz przyjęliśmy kary, nie tylko obligatoryjność zmian pieców tam gazowych na inne,
ale jeżeli to nie zostanie wykonane do 2027 roku, no to Unia nam jeszcze dołoży karę. No i mamy oczywiście, powiedziałam, rolników, mamy, no cóż to mamy, no ogródek, tak? No do tego doszło, że Unia planuje, że nawet nie będziemy mogli własnego ogródka posiadać, bo nasze rośliny wydalą za dużo dwutlenku węgla i zatrują naszą planetę i pogrążą i my będziemy tymi, którzy się do tego przyczynią. W jednych z zapisów unijnych widziałam, że posiadanie nielegalnej kury, czyli takiej, której nie zgłosicie do weterynarii, to kara bagatela do 200 000 złotych. Ale to nie koniec, bo przecież jeszcze kontrola populacji. A zatem najpierw robi się to ideologicznie, wtłaczając ludziom w głowy rzeczy, które nam się nie śniły. We Francji zobaczycie plakaty: jedna planeta, jedno dziecko. Reklama, w której kobieta mówi: co mogę zrobić dla mojego dziecka? Druga osoba odpowiada: nie mieć drugiego. I to są reklamy telewizyjne, tak? Druga sprawa, no to młodzież, tak, która traci swoją tożsamość płciową, więc jak mają założyć rodziny, jak mają zbudować relacje? Antykoncepcja dostępna wszędzie od ręki. No i oczywiście obniżenie poziomu życia. Tutaj moi przedmówcy i pewnie następne osoby, które się będą profesjonalnie wypowiadać na temat zdrowia, to oczywistą rzeczą jest, jak widzieliście, jak wygląda żywność, tak? Woda, jedzenie. No i instalowanie, bo tak to należy nazywać, instalowanie w rządach takich egzemplarzy, ludzi, nie wiem jak to nazwać, którzy potrafią się w ten sposób wypowiadać, kobiet, o tym, że na przykład nienarodzone dziecko jest pasożytem. A zatem zobaczcie, jak ten efekt motyla zadziałał. Początkowo Karta Ziemi, Klub Rzymski. Kto o tym słyszał? Wydawałoby się, że to gdzieś tam daleko, a konsekwencje jeszcze przed nami. Dobrze, to następny motyl. Bogacenie się to proces, który przypomina maraton, a nie sprint. W tym ujęciu szybki zysk jest czymś, co z założenia wyklucza oczekiwany efekt. Gdy rozłożymy tę spekulacyjną opowieść na części, odrzemy ją z pięknych widoków, w większości przypadków zobaczymy stratę. Nie może być inaczej, gdy inwestujemy w złudzenia najważniejszą życiową wartość – bezpieczeństwo. Uważam natomiast, że portfel inwestycyjny powinien być dobrze zdywersyfikowany, dostosowany do kompetencji posiadacza majątku, który uwzględnia go w kontekście szerokiego pojęcia bezpieczeństwa. A Ty co cenisz najbardziej? Bezpieczeństwo czy zysk? Następny motyl zamachał skrzydłami 1 maja 2004 roku. Co się wtedy stało? Szumnie wkroczyliśmy do Unii Europejskiej. Wtedy wydawało nam się, że wiatr z zachodu przyniesie cudowne zmiany. I owszem, nie da się ukryć, że żyło nam się lepiej, handlowaliśmy z wieloma gospodarkami, ale nie zapomnijcie o jednej rzeczy, że właśnie na naszych oczach reguły gry są zmieniane, a my nie mamy nic do powiedzenia w tym zakresie. Nie wiem, czy wiecie, mam nadzieję, że wiecie. 12 października 2023 roku Komisja Europejska przeprowadziła głosowania na temat zmiany traktatu założycielskiego. Jest to 120-stronicowy dokument zawierający w punktach dokładnie 267 zmian i poprawek do traktatu założycielskiego, które oczywiście są zrobione w imię dobra naszego i postępu cywilizacyjnego. I pozwólcie, że ja tylko wam kilka tych punktów wymienię, żebyście byli tego świadomi, co się dzieje. Pierwszy punkt. Oddanie suwerenności na rzecz Komisji Europejskiej. Dzieje się to poprzez zmianę systemu głosowania. Znosi się jednogłośność, co powoduje, że w 65 obszarach nasz kraj, ale także Słowacja, Czechy, Bułgaria,
w szczególności te mniejsze kraje, tracą możliwość podejmowania decyzji na szczeblach narodowych na rzecz komisarzy europejskich, urzędników, którzy jeszcze postanowili nazwać się egzekutywą. Dla jasności parę obszarów. Administracja państwowa, obronność narodowa, system fiskalny, zarządzanie gospodarką leśną. To tylko na marginesie moje przemyślenie, powiem wam. Wiecie, jaki obszar naszego kraju zajmują lasy? Blisko 30%. Zatem jeżeli to nie dyrekcji lasów państwowych, a egzekutor z egzekutywy unijnej ma podejmować decyzje o gospodarce leśnej, to ja się pytam, czy to nie jest zabór 1/3 naszego kraju? Kolejny punkt, bardzo ważny. Sprawdźcie. Punkt 7. Poprawek do traktatu. Każdy kraj unijny ma walutę euro. No mi się wydaje, że mamy złotówki. I oby tak zostało, moi drodzy, jak najdłużej. Bo to oznacza, podpisanie tego oznacza jedno, że tracimy naszą polską złotówkę i tracimy coś bardzo ważnego, naszą politykę monetarną. Żebyście byli świadomi, co to oznacza. My dzięki temu, że samo stanowimy o stopach procentowych, możemy odbijać różne katastrofy gospodarcze w Europie. Ta polityka monetarna działa dla nas jak taki bufor bezpieczeństwa, nasz zderzak. I żebyście mieli jasność, to dla fanów euro. No, po owocach i poznamy, więc spójrzmy na naszego sąsiada Słowację. W 2009 roku przyjęła euro. Dzisiaj ich tempo wzrostu gospodarczego spadło. Produkt krajowy brutto liczony per capita siłą nabywczą, no nie da się już lepiej, spadł. Średnia zarobkowa, średnia zamożność z 65 do 55% średniej krajowej. Zbogacili się czy zbiednieli? My jako kraj rozwijający się nie możemy mieć stóp procentowych na poziomie Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec, które czerpią z tego korzyści. I teraz bardzo ważny mój apel do was. Są tylko 2 osoby w Polsce, które stoją na straży tego, że nie macie euro w portfelu. Pierwsza z tych osób to jest prezes Rady Ministrów, czyli premier. Jak rozumiem, prawą i lewą ręką na wczoraj by podpisał wejście do strefy euro. I jest druga osoba. Osoba, na którą obecnie prowadzona jest największa nagonka. Pluje się, przedstawia w najbardziej PR-owym czarnym świetle. To jest prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Adam Glapiński, którego bardzo cenię. I każdy, kto wypowiada się w pewien sposób na jego temat, to do takich osób ja mam pytanie. Ile konferencji prasowych po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wysłuchałaś? 10 godzin, 50, 100, może więcej. Może wtedy masz jakiś malutki argument, żeby się wypowiadać. Bo 99% ludzi się wypowiada na ten temat na podstawie wypowiedzi innych youtuberów, albo na podstawie mainstreamu, albo nie daj Boże kabaretów. Więc apeluję do wszystkich, zanim wypowiedzą jakiekolwiek słowa na ten temat, to niech przejdą one przez głowę, spotkają się z rozumem i wtedy dopiero zacznijcie mówić. Bo to jest człowiek, który chroni nas przed tym, żebyśmy nie byli jeszcze bardziej pogrążeni, niż obecnie jesteśmy. Dobra, idziemy dalej. Następny punkt. To są brawa dla całej polityki Rady Pieniężnej, nie do mnie. Następny punkt, który jest tam wypunktowany. Oczywiście przejście na odnawialne źródła energii. Rozumiecie, my siedzimy na złożach kopalnych, my siedzimy na źródłach geotermalnych. To jeszcze moglibyśmy rozdawać tą energię, jeszcze moglibyśmy być 100% ekologiczni. Nie wolno. Oczywiście polityka fiskalna, czyli podatkowa. No jak wam się podoba, żebyście mieli jeszcze więcej nowych podatków? Już kilka wam wymieniłam, bo te podatki to nie tylko podatki, ale także kary od niewykonania dyrektyw.
No egzekutywa w końcu nazwa odpowiednia. I ważny punkt jeszcze jeden. Przymusowe przyjęcie imigrantów, ale mało tego, bo tam w tych zapisach tego zmian traktatu jest oczywiście nadanie im obywatelstwa. I moi drodzy, znowu zacytuję profesora Glapińskiego. Myśmy nigdy nikogo nie kolonizowali. W przeciwieństwie do Francji, do Wielkiej Brytanii, do Holandii, a nawet Niemiec. Wręcz przeciwnie. To my byliśmy zawsze wyzyskiwani i kolonizowani. Więc my nie mamy żadnego moralnego obowiązku, żeby teraz ich problemy przerzucić na nas. W prostej linii to oznacza napływ imigrantów wszelkiej maści. Oczywiście zbiednienie naszego społeczeństwa, bo to znaczy większe wydatki. No, chyba że mamy na to siły jeszcze. Ale druga, jeszcze ważniejsza sprawa. To jest dramatyczne obniżenie bezpieczeństwa w naszym kraju. Bezpieczeństwo Polski. Tu wychodzicie na ulicę, nie zastanawiacie się, tak? Czy mogę iść przez to podwórko, czy tamto? Słuchajcie, no, przyjrzyjcie się obrazom z Francji, ze Szwecji. Jak tam się żyje? W Szwecji są getta, do których boi się policja wjechać. Mamy klientów, którzy nam opowiadają, że pracując w Frankfurcie boją się przejść 500 metrów od przystanku do budynku, w którym pracują. O 12 w południe dla jasności. A więc zobaczcie, jakie konsekwencje. Tu chodzi o to, że doszło do zmian gry bez nas, bez naszych decyzji, bez wpływu naszego. No nie wspomnę, że przed nami pewnie cenzura. Kolejny motyl. No cóż, ten motyl to prawdziwy game changer. Game changer tych czasów. Sztuczna inteligencja. I to jest ten motyl, który właśnie teraz zaczyna machać skrzydłami. W jego obecności słowa zawsze, nigdy, na pewno, nie da się, no, możemy wykreślić tak naprawdę z naszego słownika. Najprawdopodobniej już nic nigdy nie będzie takie samo. Mam nadzieję, że oprócz naszego systemu wartości. I możemy powiedzieć, że tempo zmian jest podwójnie wykładnicze, a rewolucja technologiczna się zaczyna. I nie liczcie, że ja wam powiem, co się wydarzy po tym ruchu skrzydeł motyla, bo tak naprawdę tylko wyobraźnia nas ogranicza. Ale skoro jesteśmy na konferencji dotyczącej zdrowia, no to tylko parę słów na temat tego, co już AI zrobiła w tym temacie. A zatem medycyna i zdrowie. Tak? Tutaj DeepMind stworzyło algorytm, który nazywa się DeepFold. I jest to algorytm służący do sekwencjonowania białek. Ja nie jestem biologiem, więc ostatnią rzeczą, jaką bym tu zrobiła, wypowiadała się na ten temat. Ja mogę powiedzieć, jak ja to zrozumiałam. Rozumiem to, że nadeszła właśnie rewolucja w temacie diagnostyki, ale także w temacie leczenia. Dlatego, że dzięki tym białkom, sekwencjonowaniu białek jesteśmy w stanie wyprzedzić pojawienie się objawów chorobowych. Tak? I oczywiście to oznacza nowe leki, nowe możliwości, może jakiejś genoterapii. I absolutnie zdaję sobie sprawę i niech się zapalą też wszystkie czerwone żarówki, bo to jest narzędzie, to jest broń obosieczna, bo to jest wspaniałe narzędzie do momentu, kiedy nam służy, a nie w momencie, gdy zostanie odwrócone przeciwko nam. Dlatego, że oczywiście, jeżeli my mówimy o dedykowanych lekach, no to jesteśmy w stanie genetycznych zrobić również dedykowaną broń biologiczną. No i nowe możliwości, jeżeli chodzi o kolejki, mam nadzieję, skracające się u lekarzy, tak? Albo w ogóle najlepiej z nich nie korzystać, ale w Stanach Zjednoczonych już mamy sztuczną inteligencję, która jako lekarz rodzinny funkcjonuje. No i tu każdy się może tak minę taką zrobić, ojej, no na pewno bym nie poszła do takiego lekarza. No moi drodzy, inaczej się nam mówi, kiedy my jesteśmy w pełni zdrowi, czego wam życzę, a inaczej, kiedy jesteśmy chorzy, coś nam doskwiera i stoimy w kolejce, która trwa rok, 2, dłużej. Okazuje się, że AI w tej postaci tych takich wyuczonych lekarzy lepiej diagnozuje, no bo przecież potrafi szybciej te dane przetwarzać. I co gorsza, jest bardziej empatyczny. Także wielka robota przed nami.
Mamy też materiałoznawstwo, moi drodzy. To też tylko króciutko, bo chcę wam powiedzieć, że jest również stworzony przez DeepMind Genomi, czyli model AI, który służy do sekwencjonowania tym razem kryształów. Pewnie znacie czata GPT, on też z jakimś prawdopodobieństwem wypluwa kolejne słowo, tak tutaj, na podstawie posiadanej znaczy wszystkich dotychczasowych kryształów, jakie istnieją w naturze i które człowiek stworzył, tworzy kolejne. Ale co chcę tu podkreślić, że to są kryształy, na podstawie których powstaną nowe materiały. Słuchajcie, poszukujemy jako ludzie nadprzewodników i stoimy coraz bliżej tych możliwości superkomputerów czy nanotechnologii. I żebyście mieli taką wyobrażenie o tym, no to wyobraźcie sobie to jest zapisane w dokumentach, że 17 dni pracy tego modelu AI jest równoważne 800 nie wiem jak to odmienić, laty pracy naukowców. Z ogromne korzyści również finansowe, bo tak to wszystkie te sekwencje musiały być laboratoryjnie badane, a teraz z tych 2 milionów kombinacji 380 000 okazało się być stabilne i z nich mogą powstać nowe materiały. Dobrze, automatyzacja, robotyzacja. Pewnie niedawno, jeszcze 2-3 lata temu, wszędzie słyszeliśmy różne ogłoszenia Amazon, Microsoft, Google, jak zaprasza do pracy. Widzieliście ostatnio jakieś takie ogłoszenie? Wszystkie te firmy, te spółki, łącznie z BlackRockiem, zwalniają nawet do 70% ludzi. Dlaczego? No bo ludzie zastępowani są przez sztuczną inteligencję, która nie wymaga podwyżki, która nie idzie na urlop, nie choruje, nie urodzi dziecka i tak dalej. Czy to dobrze, czy to źle? Bo pewnie pierwsza wersja jest taka, że się martwimy, ale słuchajcie, ja przyszłam tutaj nie zamartwiać was, tylko wam też powiedzieć, że budźmy swoją kreatywność. Przecież zawsze wtedy, kiedy pojawia się taka przestrzeń, jakaś pustka, zawsze coś tworzyliśmy i po to tu jesteśmy, po to ja tu jestem, żeby wam tu powiedzieć, że tu nie ma być paniki, tylko mamy się zastanowić, co my możemy robić. I ostatnio się zastanawiałam, dlaczego powstały przecież siłownie, nie? Bo ludzie przestali pracować w polu, wykonywać fizycznie pracę. Dlatego chodzimy na siłownię. No więc skoro przestaniemy więcej używać tego umysłu, będą musiały może powstać siłownie dla umysłu. Słuchajcie, jest tyle inspirujących pomysłów, że tak jak mówię, tylko nas wyobraźnia od tego dzieli. No i rewolucja na rynku pracy, moi drodzy. No, kiedyś sądzono, jeszcze stosunkowo niedawno, że sztuczna inteligencja zastąpi takie powtarzalne, żmudne, zautomatyzowane prace. Dzisiaj się okazuje, że największym takim, że tak powiem, w łańcuchu jakby słabym ogniwem jest nasz umysł, że ona dużo szybciej i sprawniej jest w stanie nas tam zastąpić. Zatem takie zawody jak prawnik, lekarz, księgowa, inżynierowie, projektanci, no to stoją przed wyzwaniem. No i Q-Star, który tutaj na środku narysowałam, to jest bardzo ciekawe, bo jest wiele spekulacji. To jest tajemniczy algorytm, który prawdopodobnie był przyczyną zwolnienia czasowo Sama Altmana, czyli szefa OpenAI. I pytanie brzmi, co on takiego robi? Najprawdopodobniej jest to krok milowy w stronę generalnej sztucznej inteligencji. A ta, obawiam się, że już może być naszym zagrożeniem. I mówi się, że odkrył matematykę. No i znowu większość osób powie, co takie matematyka, w ogóle w szkole to matematyka to raczej nie ze mną, te numery. Ale moi drodzy, musimy wiedzieć, że matematyka jest podstawą fizyki, chemii, biologii, astronomii. To jest fundament życia na naszej planecie. Więc odkrycie matematyki przez AI, no powiedziałabym, że jest nie tylko wielkim odkryciem, ale być może też wielkim niebezpieczeństwem. No i przed nami z pewnością świat, w którym dziennie dokonywane będą odkrycia na miarę odkryć noblowskich. Także zobaczymy, co przed nami. A teraz największy motyl, najpotężniejszy motyl, o największej rozpiętości skrzydeł. To jest dopiero game changer. Tego motyla boją się najbardziej wpływowi i najbardziej zamożni ludzie na tej planecie. Ten motyl na razie jest w fazie przepoczwarzania, jest jeszcze w kokonie. I teraz wszystko, co teraz widzicie na tym świecie, zmierza ku temu, żeby ten motyl się nie przebudził. Dlatego tworzy się sztuczne wirusy w laboratoriach. Dlatego
Śmiercionośne i chorobotwórcze preparaty stosuje się na ludziach zwane szczepionkami. Dlatego fluoryzuje się wodę, truje żywność, modyfikuje ją genetycznie. Dlatego rozsypuje się chemię z nieba i wywołuje wojnę. Tym motylem jesteś ty i ja. I pora się obudzić. Pora rozwinąć skrzydła. I niech efekt motyla przypomni nam, że my nie potrzebujemy broni. My nie potrzebujemy przemocy. My potrzebujemy dokonać wewnętrznej transformacji. Potrzebujemy opuścić kokon. Wąskie, ciasne, skostniałe myślenie. Rozwinąć skrzydła i wznieść się ku nowemu. Ale żeby się wznieść ku nowemu, musimy się odważyć umrzeć dla starego świata. Każdy chce, żeby ten świat przyszłości był piękny, wspaniały, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi. Ale moi drodzy, życie w świecie, gdzie wszyscy są świadomi i duchowi, oznacza, że wszyscy musimy wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za siebie. Za swoje zdrowie, za swoje majątki, pieniądze, finanse, za swoje relacje, za każde wypowiedziane i niewypowiedziane słowo, za każde wykonane i niewykonane działanie. Im więcej naszej odpowiedzialności, tym mniej przestrzeni dla tych, którzy próbują zmienić ten świat. Bo oni mają tą przestrzeń tylko dlatego, że my ją dajemy. Bo my chcemy, żeby nam było lepiej, łatwiej, wygodniej. Niech to ktoś za mnie załatwi. I załatwią. Ale ceną będzie wolność. Ceną będzie majątek, suwerenność, niezależność. I jedyne narzędzie, jakie oni posiadają, to jest wkładać nam incepcję do głowy i zasiewać strach w sercu. I kiedy tu dokonamy transformacji, ich nie będzie, my będziemy. Katarzyna Szewczyk. Kasiu, bardzo dziękuję. Ja tobie też. Za inspirujące informacje, całą lawinę informacji niesamowitych. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!